Jak można wydobyć olej z ziarna, które w dotyku wydaje się całkowicie suche? To, co na sklepowej półce wygląda jak zwykły złocisty olej, w rzeczywistości rodzi się w jednym z najbardziej ekstremalnych i precyzyjnych procesów współczesnego przemysłu. Wyobraź sobie miliony ziaren kukurydzy, twardych i suchych, zamienianych w czysty płyn przez maszyny pracujące tak szybko, że zdają się oszukiwać ludzkie oko. W każdej sekundzie tony trafiają do metalowych lejów, które pochłaniają wszystko, jakby były nienasycone. A to dopiero brama wejściowa do jednego z najbardziej imponujących łańcuchów przemysłowych na świecie. Proces produkcji oleju kukurydzianego obejmuje ekstremalne temperatury, mielenie drobne jak pył i sekwencję etapów tak czułych, że każdy błąd może zamienić całe partie surowca w stratę. Jeśli jesteś tu nowy, witaj w Fabrykach i Faktach, miejscu, w którym otwieramy drzwi, których prawie nikt nie widzi. A teraz, zanim przejdziemy do kolejnych etapów, a są naprawdę oszałamiające, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał Fabryki i Fakty. Już subskrybujesz? To napisz mi, jak myślisz, jaki inny codzienny produkt przechodzi najbardziej brutalny proces, zanim trafi na twój stół? Daj znać w komentarzach. Tuż po tej pierwszej brutalnej selekcji ziaren pojawia się ciekawy szczegół. Jeśli oglądałeś nasz ostatni odcinek o oliwie z oliwek, zauważysz, że olej kukurydziany podąża drogą całkowicie odwrotną, gdzie delikatność ustępuje brutalnej sile i ciężkiej inżynierii. To niemal jak porównanie rzemieślniczej operacji do kolosalnej operacji przemysłowej. I właśnie tutaj zaczyna się ta historia. Czujniki analizujące każde ziarno w ułamkach sekundy, maszyny oddzielające zanieczyszczenia z kliniczną precyzją i metalowe olbrzymy przenoszące tony tak, jakby były piórkami. Wszystko po to, by do tego mechanicznego rytuału, który zamienia niemożliwe w olej, trafiała wyłącznie idealna kukurydza. Pierwszym uderzeniem po wejściu do fabryki oleju kukurydzianego jest uświadomienie sobie absurdalnej skali wszystkiego. Ciężarówki wysypują góry kukurydzy do gigantycznych silosów, zdolnych wyżywić całe miasto. Każde ziarno przechodzi przez czujniki optyczne, które analizują kolor, połysk i mikrowady w ułamkach sekundy. To bezlitosna selekcja. Dalej przechodzi tylko kukurydza o idealnej wilgotności i zawartości skrobi. Po selekcji przychodzi czas na mycie i precyzyjne suszenie. Tutaj liczy się każdy szczegół. Już 1% wilgoci więcej obniża wydajność ekstrakcji, wpływając na temperaturę, ciśnienie i skuteczność pras. To jak przygotowanie sportowca, nic nie może być przypadkowe. Kolejnym etapem jest mielenie, podczas którego kukurydza zostaje rozdrobniona na gęstą mąkę. Młyny walcowe oddzielają łuskę, zarodek i skrobie. I to właśnie w zarodku, najmniejszej części ziarna, ukryty jest prawdziwy skarb. Ciekawostka, która zaskakuje wiele osób. Ze 100 kg kukurydzy mniej niż 5 kg ma realny potencjał do produkcji oleju. Reszta zamienia się w mąkę, paszę i pochodne przemysłowe. Nic się nie marnuje. Gdy zarodek zostaje odizolowany, rozpoczyna się tłoczenie mechaniczne. Wyobraź sobie stalowy ślimak ściskający materiał z taką siłą, że temperatura natychmiast rośnie. Surowy olej spływa przez szczeliny, podczas gdy sucha pozostałość, amdić maku, trafia do dalszej obróbki. Mimo to ta potężna prasa wydobywa tylko około 60% całkowitej ilości oleju. W śrucie wciąż kryje się go bardzo dużo i właśnie wtedy zaczyna się najbardziej wrażliwy etap – ekstrakcja rozpuszczalnikowa. Heksan, najczęściej stosowany rozpuszczalnik, przenika przez śrutę jak drobny deszcz, rozpuszczając pozostały olej. W efekcie powstaje micella, czyli mieszanina oleju i rozpuszczalnika. W odparowywaczach heksan jest usuwany i odzyskiwany z imponującą skutecznością. Ponad 99% wraca do systemu. Surowy olej trafia do podgrzewanych zbiorników, ciemny i o intensywnym zapachu, czekając na oczyszczenie.
Stała pozostałość przechodzi proces odrozpuszczalnikowania, zamieniając się w paszę bogatą w białko. Ten łańcuch działa tak sprawnie, że niektóre fabryki wykorzystują nadmiar ciepła do wytwarzania pary, dzięki czemu proces staje się niemal samowystarczalny. Ale zanim pójdziemy dalej, chcę Cię o coś zapytać. Podoba Ci się to zanurzenie w inżynierię oleju kukurydzianego? To już teraz zostaw łapkę w górę tutaj, na kanale Fabryki i Fakty. To naprawdę pomaga pokazywać na kanale kolejne kulisy przemysłu. I wiesz, co jest niesamowite? Mimo całej tej gigantycznej infrastruktury, sam olej stanowi mniej niż 5% całkowitej wartości ziarna. Ten proces istnieje tylko dlatego, że wszystko wokół – śruta, skrobia, pasza – utrzymuje opłacalność całej operacji. A teraz, gdy zobaczyłeś, jak olej rodzi się z połączenia brutalnej siły i chemicznej precyzji, wejdziemy w fazę, która zamieni ten ciemny i zanieczyszczony płyn w produkt jasny, łagodny i nadający się do spożycia. I właśnie na tym kolejnym etapie zaczyna się prawdziwa przemysłowa alchemia. Surowy olej wychodzący z ekstrakcji jest bardzo daleki od złocistego płynu, który widzisz na sklepowej półce. Trafia do zbiorników ciemny, o intensywnym zapachu i pełen mikroskopijnych cząstek, które trzeba usunąć z absolutną precyzją. To właśnie tutaj zaczyna się najbardziej wrażliwa, a zarazem najbardziej elegancka faza całego procesu – oczyszczanie. Każdy etap działa jak filtr, który stopniowo uszlachetnia olej, aż staje się jasny, lekki i całkowicie bezpieczny do spożycia. Pierwszym wielkim krokiem jest odśluzowywanie. Olej zostaje podgrzany i zmieszany z uzdatnioną wodą. Ta woda reaguje z fosfolipidami, tworząc rodzaj gęstego śluzu, który naturalnie oddziela się od oleju. Gdy ten osad zostaje usunięty, ciecz zaczyna nabierać bardziej jednolitego wyglądu. Co ciekawe, ten śluz, który wiele osób uznałoby za odpad, jest ponownie wykorzystywany przez przemysł farmaceutyczny i paszowy. Nic się nie marnuje. I właśnie to czyni ten proces tak fascynującym. Każdy produkt uboczny znajduje dla siebie nowe zastosowanie. Po odśluzowywaniu przychodzi czas na neutralizację, której zadaniem jest usunięcie wolnych kwasów tłuszczowych. To one nadawałyby olejowi nieprzyjemny smak i skracały jego trwałość. Aby je wyeliminować, olej miesza się z łagodnym roztworem alkalicznym, najczęściej wodorotlenkiem sodu. Roztwór ten reaguje z kwasami, zamieniając je w mydła, które opadają na dno zbiorników. To tak jakby olej przechodził chemiczną kąpiel, która przywraca mu jego podstawową czystość. Nauka sprawia, że coś niewidocznego dla oczu staje się w pełni wyczuwalne w aromacie i smaku końcowego produktu. Kolejnym etapem jest bielenie. Proces wykorzystujący specjalne glinki zdolne wychwytywać jeszcze drobniejsze zanieczyszczenia. Te glinki działają jak mikroskopijne magnesy na pigmenty, metale i pozostałości organiczne, które przetrwały wcześniejsze fazy. Gdy olej przechodzi przez duże filtry wypełnione tym materiałem, staje się wyraźnie jaśniejszy. Dla kogoś, kto to obserwuje, to niemal hipnotyzujący moment. Ciemny olej przemienia się na oczach w żółtawy, przejrzysty płyn. Ale nawet po całej tej przemianie wciąż brakuje jednego kluczowego etapu – dezodoryzacji. Nazwa może brzmieć prosto, ale sam proces potrafi zaskoczyć. Olej jest podgrzewany do ekstremalnie wysokich temperatur w komorach próżniowych, co sprawia, że lotne związki, odpowiedzialne za intensywne zapachy i smaki, całkowicie odparowują. To połączenie wysokiej temperatury i braku tlenu tworzy idealne warunki, by usunąć wszystko, co mogłoby zakłócić delikatny aromat gotowego produktu. Efektem jest lekki, neutralny olej, gotowy do użycia w każdym rodzaju kuchni. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o skali tej przemiany. Zaczęliśmy od suchych ziaren, które niemal w ogóle nie wyglądają na oleiste, a dochodzimy do delikatnego, klarownego i stabilnego płynu. To ogromny skok, a każda faza zależy od poprzedniej z niemal chirurgiczną precyzją.
Korzystając z tej chwili, chcę Cię o coś zapytać. Jaki etap tego oczyszczania zrobił na Tobie do tej pory największe wrażenie? Napisz w komentarzu i przy okazji daj znać, z jakiego miasta w Polsce oglądasz Fabryki i Fakty. Wracając do procesu, ostatnią częścią tego aktu jest końcowa filtracja, podczas której olej przechodzi przez ultracienkie membrany usuwające wszelkie resztki glinki, mydeł, cząstek czy niepożądanych związków. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ta filtracja działa niemal jak niewidzialne sito, oddzielając idealny olej od każdej mikroskopijnej niedoskonałości. Gdy ten etap dobiega końca, olej jest oficjalnie gotowy do następnej fazy – końcowego rafinowania i rozlewu. Od tej chwili kontrolę przejmą ultra szybkie maszyny, napełniając, zamykając i etykietując tysiące butelek na minutę. To właśnie ten etap poznasz teraz i zaskoczy Cię prędkość tych linii produkcyjnych. Kiedy olej wychodzi z etapu oczyszczania, jest już czysty i nadaje się do spożycia, ale wciąż musi przejść fazę, która zapewni mu stabilność, połysk i neutralny smak przez długie miesiące – końcowe rafinowanie. Ten etap łączy precyzję termiczną, zaawansowaną filtrację i rygorystyczną kontrolę jakości. Olej jest ponownie podgrzewany, tym razem w sposób wyjątkowo kontrolowany, aby dostosować jego lepkość i usunąć każdy ślad, który mógłby zagrozić jego trwałości. Czujniki rozmieszczone wzdłuż rurociągów monitorują temperaturę, ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym, jak niewidzialni strażnicy pilnujący, by wszystko było idealne, zanim proces pójdzie dalej. Następnie olej trafia na linie polerujące, gdzie przechodzi przez mikrofiltry zdolne zatrzymać cząstki tak drobne, że nawet konwencjonalne urządzenia nie potrafiłyby ich wykryć. Robi wrażenie widok ogromnych maszyn, które z taką dokładnością uszlachetniają tak lekki płyn. Z każdą kolejną filtracją olej zyskuje większą przejrzystość, aż osiąga ten charakterystyczny połysk, który konsument rozpoznaje na sklepowej półce. To jeden z najbardziej eleganckich momentów w całej fabryce. Gdy olej jest już całkowicie gotowy, wchodzimy w najbardziej imponujący punkt tego aktu. Linię rozlewniczą, prawdziwy mechaniczny balet. Wyobraź sobie dziesiątki pustych butelek ustawianych z milimetrową precyzją, podczas gdy ramiona robotyczne pozycjonują je na taśmie. Chwilę później dysze napełniające opuszczają się w idealnej synchronizacji, uwalniając dokładnie odmierzoną ilość oleju do każdej butelki. Nie ma strat, nie ma błędów. To jak oglądanie perfekcyjnie wyćwiczonej przemysłowej choreografii. I oto liczba, która zawsze zaskakuje osoby odwiedzające takie fabryki. Niektóre linie produkcyjne potrafią napełnić ponad 600 butelek na minutę. To naprawdę imponujący wynik. To oznacza, że w mniej niż 10 sekund jedna maszyna wytwarza liczbę butelek wystarczającą, by zaopatrzyć niewielki sklep osiedlowy. Połączenie prędkości i precyzji jest tak zdumiewające, że jeśli czujnik wykryje jakąkolwiek usterkę, krzywo naklejoną etykietę, niewłaściwą ilość źle osadzoną nakrętkę, butelka jest natychmiast usuwana z taśmy przez ramię robotyczne. Nic nie uchodzi uwadze. Po napełnieniu butelki trafiają do zakręcarek, gdzie nakrętki są dokręcane z precyzyjnie skalibrowanym momentem. Siła musi być idealnie dobrana, wystarczająca, by zapobiec wyciekom, ale nigdy większa niż potrzeba, tak aby konsument mógł bez trudu otworzyć butelkę. Następnie butelki przechodzą przez aplikatory etykiet, które wykorzystują strumienie powietrza do mocowania każdej etykiety bez pęcherzyków i zagnieceń. Efektem jest estetycznie perfekcyjna butelka, gotowa by trafić na sklepową półkę, ale na tym praca się nie kończy. Zanim trafią do pakowania, wszystkie butelki przechodzą etap inspekcji optycznej, podczas którego kamery o wysokiej rozdzielczości analizują kolor, przejrzystość i poziom napełnienia. Jeśli barwa oleju choćby minimalnie odbiega od normy, nawet jeśli ludzkie oko nie byłoby w stanie tego zauważyć,
System automatycznie to wykrywa i odrzuca taką butelkę. To ostatnia bariera, która gwarantuje, że do dystrybucji trafia wyłącznie absolutnie najlepszy produkt. Po inspekcji dochodzimy do pakowania, gdzie maszyny w kilka sekund składają kartonowe pudła i ustawiają butelki w idealnych rzędach. Automatyczne paletyzatory układają te kartony w gigantyczne bloki gotowe do transportu. Każda paleta może pomieścić setki butelek, a w dużych fabrykach dziesiątki takich palet opuszczają zakład co godzinę, kierując się do centrów dystrybucyjnych w całym kraju. To właśnie w tym momencie staje się jasne, jak monumentalny jest cały ten proces. Od suchych i twardych ziaren po perfekcyjnie zamknięte butelki, olej kukurydziany przechodzi drogę pełną brutalnej siły, chemicznej finezji, robotycznej precyzji i niemal obsesyjnej kontroli jakości. A wszystko po to, by gotowy produkt dotarł do konsumenta czysty, bezpieczny i stabilny. Za chwilę przyjrzymy się globalnemu znaczeniu tego oleju, jego logistycznej drodze i odkryjemy zaskakującą ciekawostkę o zastosowaniach, które sięgają daleko poza kuchnię. Kiedy butelki opuszczają fabrykę, zaczyna się etap równie złożony jak cała produkcja. Dystrybucja. Gigantyczne palety trafiają do centrów logistycznych, które działają niczym zautomatyzowane miasta. To tam inteligentne systemy porządkują wszystko według regionu, zapotrzebowania i daty produkcji. Każda partia ma swoje konkretne przeznaczenie i nic nie może wymknąć się planowi. Cały łańcuch zależy od tej precyzji, aby olej zawsze trafiał na półki świeży. Aż trudno uwierzyć, że tak powszechny produkt ma tak ogromny wpływ na świat. Olej kukurydziany jest wykorzystywany w restauracjach, piekarniach, sieciach fast food i w przemyśle spożywczym. Jego stabilność i neutralny smak sprawiają, że jest jednym z ulubionych wyborów do profesjonalnego smażenia. W niektórych krajach cieszy się tak dużą popularnością, że przewyższa nawet olej sojowy pod względem całkowitej sprzedaży. Ta przewaga istnieje tylko dlatego, że cała inżynieria, którą właśnie zobaczyłeś, gwarantuje wyjątkowo wysoki standard jakości. Ale mniej znana strona tej historii jest jeszcze bardziej imponująca. Olej kukurydziany ma również zastosowania pozaspożywcze. Wykorzystuje się go przy produkcji farb, środków smarnych, kosmetyków, a nawet bioplastików. Jego skład pozwala na modyfikacje chemiczne, które czynią go wszechstronnym i cennym dla wielu branż. Jakby ten olej miał podwójną tożsamość. Żywność w kuchni i niezbędne narzędzie w złożonych sektorach gospodarki. Ciekawostka, której nie zna nawet wielu specjalistów, jest taka, że część oleju kukurydzianego wykorzystuje się w produkcji leków, zwłaszcza tabletek powlekanych. Olej działa tam jak środek smarujący w prasie, dzięki czemu tabletki nie przywierają, a ich powłoka pozostaje równomierna. To kolejny dowód na to, że jedno zwykłe ziarno może wpływać na zupełnie różne obszary ludzkiego życia. Kiedy olej trafia do supermarketu, podróż licząca setki kilometrów wreszcie dobiega końca. Każda butelka ustawiona równo i lśniąca na półce kryje w sobie historię gigantycznych sił, precyzyjnych czujników, ekstremalnego ciepła i zaawansowanej inżynierii. Naprawdę robi wrażenie, gdy uświadomimy sobie drogę, jaką przebywa od niemal suchego ziarna do klarownego płynu zamkniętego w butelce. To proces, nad którym większość ludzi nigdy się nawet nie zastanawiała. Znaczenie oleju kukurydzianego widać także w handlu międzynarodowym. Kraje produkujące kukurydzę na dużą skalę wykorzystują ten olej jako strategiczny element eksportu. Jest stabilny, łatwy w transporcie i bardzo ceniony. W niektórych portach załadunek odbywa się w ogromnych zbiornikach, podobnych do tych używanych do paliw, a potem olej przemierza oceany, by zasilać rynki i przemysł po drugiej stronie świata. Na końcu tej podróży staje się jasne, że olej kukurydziany nie jest tylko składnikiem. To efekt brutalnej siły, precyzyjnej chemii, błyskawicznej robotyki i monumentalnej logistyki.
Cały łańcuch ludzi i maszyn pracuje w doskonałej synchronii, by dostarczyć produkt, który wydaje się prosty, a jednak kryje w sobie naukę, technologię i ogromny wpływ gospodarczy. A teraz pytanie do Ciebie. Po zobaczeniu całej tej drogi, która część tego łańcucha wydała Ci się najbardziej zaskakująco złożona, napisz w komentarzu. I oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Fabryki i Fakty, zrób to teraz, bo mamy jeszcze wiele przemysłowych kulis do odkrycia. A jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, to nie masz pojęcia, jaką fabrykę pokazaliśmy w naszym ostatnim filmie. Właśnie pojawia się teraz na Twoim ekranie. Kliknij i chodź ze mną odkryć kolejny ukryty sekret tutaj, w Fabrykach i Faktach. Serdecznie Cię pozdrawiam. Czekam na Ciebie tam.